Dziś w odcinku porozmawiamy o czymś, co dotyka, myślę, bardzo wielu ludzi, niezależnie od wieku, doświadczenia czy osiągnięć. W jakimś momencie życia i jakiejś sferze wyskakuje nagle i nie daje spokoju. Pogadamy o syndromie oszusta. Jeśli kiedykolwiek czułaś czy czułeś, że nie zasługujesz na swoje sukcesy, albo że inni są lepsi w jakimś aspekcie i w ogóle z czym do ludzi, to ten odcinek jest dla ciebie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu, czym w ogóle jest syndrom oszusta i jak się może objawiać zarówno w życiu, jak i w kontekście rozwoju duchowego. Skąd się ten syndrom bierze i jak sobie z nim radzić. Pozwól, że zanim przejdziemy dalej, przedstawię się, mam na imię Sylwia i razem z Honoratą w przestrzeniach wysokich wibracji uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Syndrom oszusta to jest takie psychologiczne zjawisko, które sprawia, że mimo obiektywnych dowodów na własne umiejętności i doświadczenie, czujemy się jak oszuści, którzy w każdej chwili mogą zostać zdemaskowani. I to przekonanie, że twoje osiągnięcia są dziełem przypadku, szczęścia lub manipulacji, a nie twojej pracy, umiejętności i talentu. Badania pokazują, że syndrom oszusta dotyka nawet 70% ludzi, przynajmniej raz w życiu. Co ciekawe, dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, choć u kobiet często bywa bardziej nasilony z powodu społecznych oczekiwań. Główne cechy syndromu oszusta to po pierwsze obniżone poczucie własnej wartości. Osoby z syndromem oszusta często czują, że nie są wystarczająco dobre, kompetentne czy też wartościowe, niezależnie od swoich rzeczywistych osiągnięć. Jak to może wyglądać w praktyce? Nawet po otrzymaniu pochwały czy uznania osoba może myśleć, to był czysty przypadek lub każdy mógłby to zrobić lepiej ode mnie. I zamiast cieszyć się sukcesem, takie osoby zadręczają się myślami, że nie spełniają własnych lub cudzych oczekiwań. Jak może to wpływać na życie codzienne? Na przykład jako obniżone poczucie własnej wartości może prowadzić do unikania różnych wyzwań, które wymagają wyjścia poza strefę komfortu. Można też unikać podejmowania inicjatywy lub starać się ukrywać, aby nie narażać się na ocenę. Druga cecha syndromu to lęk przed zdemaskowaniem. Jest to jeden z kluczowych objawów syndromu oszusta. To jest taki ciągły strach, że inni odkryją, iż dana osoba nie jest tak dobra, jak się wszystkim wydaje. Jak to może wyglądać w praktyce? Taka osoba może czuć, że oszukuje otoczenie, nawet jeśli w rzeczywistości działa zgodnie z zasadami i odnosi sukcesy. Lęk przed oceną sprawia, że boi się angażować w nowe projekty czy podejmować ryzyko, aby nie wystawiać się na właśnie takie odkrycie i zdemaskowanie. Przykładowe myśli i przekonania, które mogą pojawiać się przy takim lęku, to wkrótce wszyscy zobaczą, że nie mam pojęcia, co robię. Jeśli ktoś mnie dokładnie przeanalizuje, zorientuje się, że ja na to zupełnie nie zasługuję. Albo nie mogę popełnić żadnego błędu, bo to ujawni, że nie jestem kompetentna czy kompetentny. Trzecia cecha syndromu oszusta to bagatelizowanie swoich sukcesów. Osoby z syndromem oszusta mają trudności z przyjęciem, że ich osiągnięcia są wynikiem ich działań i ich własną zasługą. Jak to bagatelizowanie może objawiać się w codzienności? Na przykład przez przypisywanie sukcesu czynnikom zewnętrznym. Chociażby tak. To tylko szczęście, że mi się udało. Albo pomogli mi inni. Sama czy sam nigdy bym tego nie osiągnęła, nie osiągnął. Albo to było tak łatwe, że każdy mógłby to zrobić. Można także uważać swoje osiągnięcia za niewarte uwagi, mówiąc chociażby, to przecież nic wielkiego. Jakie skutki może przynieść takie bagatelizowanie? Choćby trudności z celebrowaniem sukcesów, które prowadzą do ciągłego poczucia niezadowolenia z siebie. Czy też brak uznania dla własnych osiągnięć, które powoduje, że człowiek nie podejmuje kolejnych wyzwań, bo nie wierzy w swoje możliwości. Czwarta cecha to perfekcjonizm, czyli nierealistycznie wysokie oczekiwania wobec siebie. Jak się objawia perfekcjonizm? Poprzez stwierdzenie, że wszystko musi być zrobione idealnie. Każdy projekt, każde zadanie,
Każdy krok. Nawet najmniejsze błędy czy potknięcia są postrzegane jako dowód na brak kompetencji. I mogą pojawiać się chociażby takie zdania. Skoro popełniłam czy popełniłem błąd, to znaczy, że nie jestem wystarczająco dobry. Taki człowiek może odkładać wykonanie zadania, bo boi się, że efekt nie będzie idealny. Tu może pojawiać się prokrastynacja wynikająca właśnie z tego perfekcjonizmu. Jaki tu może być widoczny wpływ na codzienne życie? Perfekcjonizm może prowadzić do wypalenia, bo ktoś nieustannie stawia sobie nierealne wymagania. Może także powodować, że nie docenia się ukończonych projektów, no bo przecież zawsze mogłoby być lepiej, prawda? 5. cecha syndromu oszusta to porównywanie się z innymi, często w sposób niekorzystny dla siebie. Jak ono się objawia? Można zaobserwować myśli takie jak: oni wiedzą więcej niż ja. Nie jestem tak dobry jak oni. Inni zawsze osiągają więcej, a ja ledwo sobie przecież radzę. Tu ktoś mocno koncentruje się na tym, co inni robią lepiej, ignorując swoje własne osiągnięcia. Ten efekt mogą oczywiście pogłębiać media społecznościowe, ponieważ większość ludzi pokazuje tam wyidealizowaną wersję swojego życia. Osoby z syndromem oszusta często porównują się z tymi perfekcyjnymi obrazami i czują się niewystarczające. Dlaczego ja nie mam takiego życia jak ktoś tam po drugiej stronie? Skutki, które mogą pojawić się w życiu na skutek porównywania się z innymi, to na przykład zachwiana wiara w siebie i swoje umiejętności. Może to też prowadzić do rezygnacji z własnych planów czy marzeń, bo osoba myśli sobie: nigdy nie dorównam innym, więc po co w ogóle próbować? Syndrom oszusta to jest stan psychiczny, który wpływa na samoocenę, zaufanie do siebie i sposób postrzegania własnych osiągnięć. Zrozumienie tych głównych cech jest więc kluczowe, aby nauczyć się je rozpoznawać, no i skutecznie przeciwdziałać ich negatywnemu wpływowi na życie zawodowe, osobiste, ale też, co ciekawe, duchowe. Zobaczmy, jak syndrom oszusta może konkretnie objawiać się w różnych sferach życia. Zacznijmy od sfery zawodowej. Może tutaj objawiać się na przykład przez uczucie, że nie zasługujesz na swoją pozycję, awans czy też uznanie. Przez przekonanie, że osiągnięcia wynikają z przypadku, a nie kompetencji. Strachem przed wzięciem udziału w ważnych projektach, bo ja jeszcze się do tego nie nadaję. Unikaniem proszenia o podwyżkę czy awans, mimo posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. W życiu osobistym może się objawiać przekonaniem, że nie jesteś wystarczająco dobrym partnerem, rodzicem czy przyjacielem, po prostu człowiekiem. Może się też objawiać obawą, że inni zorientują się, iż tak naprawdę nie jesteś tak silna czy silny, jak się wydajesz. No i w rozwoju duchowym może się objawiać poczuciem, że nie jesteś jeszcze gotowy na dzielenie się swoją wiedzą lub prowadzenie innych. Strachem przed popełnieniem jakiegoś błędu w praktykach duchowych lub nieodpowiednim prowadzeniem innych, czy przekonaniem, że twoje doświadczenia duchowe są niewystarczające, by być wartościowym dla innych. I chcę ci się przyznać, że sama jeszcze parę lat temu miałam takie wrażenie, że to, czym się dzielę z wami tutaj, jest niewystarczające. Ale każde słowo wsparcia, komentarz, maile, które od was dostajemy, przypomina mi, że to tylko mój umysł i ego. Dlatego dziękuję ci za to, że jesteś i że dajesz znać o tym, że nasze treści pomagają ci zmieniać życie. Gdy już wiemy, czym jest syndrom oszusta i jak może się objawiać, przyjrzyjmy się jego przyczynom. I zacznę oczywiście od wychowania i doświadczeń w dzieciństwie. Nasze dzieciństwo i jego doświadczenia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszego poczucia własnej wartości i przekonań na temat siebie samych. To, jak byliśmy traktowani przez rodziców, opiekunów i nauczycieli, może bezpośrednio wpływać na to, czy w dorosłym życiu będziemy zmagać się z syndromem oszusta. Jeśli jako dzieci byliśmy nagradzani głównie za osiągnięcia i wyniki, a nie za wysiłek i proces uczenia się, mogliśmy rozwinąć przekonanie, że jesteśmy wartościowi tylko wtedy, gdy osiągamy sukces. Rodzice i nauczyciele, którzy stawiali nam bardzo wysokie wymagania, często nieświadomie zaszczepiali w nas lęk przed porażką, co w dorosłości
może przejawiać się w postaci wewnętrznego przekonania, że nasze sukcesy są przypadkowe lub niezasłużone. Dorośli, którzy jako dzieci dorastali w środowisku, gdzie rzadko słyszeli pochwały lub ich osiągnięcia były bagatelizowane, mogą w dorosłości mieć trudność w uznawaniu swoich sukcesów. Jeśli ich wysiłek nigdy nie był doceniany lub był przyjmowany jako coś oczywistego, mogą czuć, że ich praca nigdy nie jest wystarczająco dobra, nawet gdy obiektywnie osiągają sukcesy. Często zdarza się, że dzieci są porównywane do rodzeństwa, kuzynów czy po prostu rówieśników. Jeśli takie porównania miały charakter krytyczny, na przykład twój brat jest lepszy w matematyce, albo dlaczego nie możesz być taka zdyscyplinowana jak twoja koleżanka, dziecko może zacząć wierzyć, że nigdy nie będzie wystarczająco dobre. W dorosłym życiu takie osoby mogą mieć tendencję do nieustannego porównywania się z innymi, co podsyca poczucie, że ich sukcesy są niepełne lub niezasłużone. Niektórzy dorastali w domach, gdzie panowało przekonanie, że chwalenie dziecka sprawi, że stanie się leniwe lub zbyt pewne siebie. Zamiast tego rodzice stosowali surową dyscyplinę, no i rzadko wyrażali aprobatę. W efekcie dziecko mogło dorosnąć z przekonaniem, że nigdy nie jest wystarczająco dobre, a każde osiągnięcie jest niewystarczające, co w przyszłości może prowadzić do wewnętrznego poczucia, że jest się oszustem. Ludzie, którzy we wczesnym dzieciństwie doświadczyli porażki i nie otrzymali odpowiedniego wsparcia, mogą zacząć wierzyć, że nie są zdolni do sukcesu. Jeśli na przykład dziecko poniosło porażkę na ważnym konkursie, a jego otoczenie nie pomogło mu zrozumieć, że porażki są naturalną częścią życia, mogło rozwinąć lęk przed sukcesem i przekonanie, że każdy sukces to wyłącznie kwestia szczęścia, a nie własnych umiejętności. Osoby wychowywane w domach, gdzie panowała niestabilność emocjonalna, brakowało przewidywalności, a opiekunowie byli surowi, krytyczni lub nieobecni emocjonalnie, mogły nie rozwinąć stabilnego poczucia własnej wartości. I w dorosłym życiu może to skutkować wątpliwościami co do własnych kompetencji, nawet gdy dowody sugerują coś przeciwnego. Idźmy dalej. Oczekiwania społeczne, czy też presja społeczna, to jest kolejna przyczyna stojąca za syndromem oszusta. Żyjemy w świecie, który narzuca określone standardy idealnego życia. Te oczekiwania sprawiają, że wiele osób czuje presję, by sprostać nierealistycznym wzorcom. O jakiej presji tutaj mówię? Choćby presji perfekcjonizmu w różnych rolach. Na przykład zawodowej, gdzie człowiek mówi sobie: muszę być zawsze najlepszym pracownikiem i nigdy się nie mylić. Czy też rodzinnej, gdzie nakłada się na siebie przekonanie, że jako rodzic muszę być cierpliwy, wyrozumiały i zawsze mieć czas dla dzieci, no i dać im wszystko, co chcą. Ale także towarzyskiej, gdzie czuję, że muszę wyglądać i zachowywać się w określony sposób, by być akceptowanym i by być częścią grupy. Przez to na przykład można obserwować w różnych środowiskach czy też kręgach to, że ludzie podobnie się ubierają czy dokonują podobnych wyborów życiowych. Ta presja perfekcjonizmu współcześnie potęgowana jest dodatkowo przez media społecznościowe. Ten perfekcjonizm zresztą wraz z naszym krytykiem wewnętrznym są kolejną możliwą przyczyną występowania syndromu oszusta. Osoby z tendencją do perfekcjonizmu często uważają, że każde zadanie musi być wykonane idealnie, a najmniejsze potknięcie oznacza porażkę. Prowadzi to do unikania wyzwań lub nadmiernego stresu, gdy nie udaje się osiągnąć swojego ideału. Jeśli chodzi o wewnętrznego krytyka, to ten głos w głowie, który podważa kompetencje i przypomina o każdym błędzie. Ten głos może być echem wcześniejszych doświadczeń, ale może też wynikać z obecnej presji. Jeszcze inną przyczyną syndromu oszusta, patrząc z takiego duchowego punktu, może być działanie ego, które stara się chronić nas przed bólem emocjonalnym. To jest kolejna przyczyna. Ego często generuje wątpliwości i lęk przed krytyką lub odrzuceniem, by zapobiec potencjalnemu cierpieniu. Na przykład, gdy chcemy podjąć się nowego wyzwania, ego podpowiada: nie rób tego, bo i tak nie dasz rady i ludzie będą się z ciebie śmiać. Kiedy osiągamy sukces, ego może szeptać: to nie twoja zasługa, nie zasługujesz na pochwały. Kiedy ten syndrom oszusta może się pojawić i dlaczego?
W sferze zawodowej, na przykład po awansie lub sukcesie zawodowym. Gdy osiągamy coś, co w teorii powinno być powodem do dumy, ale w praktyce wzbudza w nas niepokój i lęk. Dlaczego tak się dzieje? No między innymi dlatego, że sukces wiąże się z większymi oczekiwaniami, a także z nowymi obowiązkami. Osoby z syndromem oszusta czują wtedy, że nie zasługują na swoje osiągnięcia i że prędzej czy później ktoś na pewno się dowie, że nie są wystarczająco kompetentni. Podam Ci parę przykładów i sytuacji. Na przykład, ktoś dostaje awans na kierownicze stanowisko, no i nagle pojawia się taka myśl: czy naprawdę mogę prowadzić zespół? A co, jeśli wszystkich zawiodę? Albo inna osoba zdobywa prestiżowe wyróżnienie lub nagrodę, a jej reakcja jest taka: to na pewno musiał być przypadek. Przecież inni są lepsi ode mnie. W efekcie, zamiast radości z sukcesu, osoba czuje presję i lęk przed zdemaskowaniem. Może to prowadzić do nadmiernego stresu, unikania kolejnych wyzwań lub pracy ponad siły, by udowodnić swoją wartość. Syndrom oszusta może pojawić się też podczas podejmowania nowych wyzwań, które zmuszają nas do wyjścia ze strefy komfortu. Im większe wyzwanie, tym silniejsze mogą być wątpliwości dotyczące własnych kompetencji. Może się tak dziać, ponieważ nowe wyzwania niosą ze sobą element niepewności. Nie ma się wtedy jeszcze doświadczenia w danej dziedzinie, co może wywoływać poczucie, że nie jest się gotowym albo nie nadaje się po prostu do tego. Przykłady dla ilustracji. Na przykład moment rozpoczęcia nowej pracy, gdy mogą pojawić się myśli: no nie jestem pewna, czy pewien, czy sprostam wymaganiom. Albo gdy ktoś zakłada własny biznes i przychodzą obawy: co jeśli wszyscy zobaczą, że ja zupełnie nie wiem, co robię? Podczas wystąpień publicznych. Lęk typu: nie mam wystarczającej wiedzy, żeby dzielić się nią na scenie z innymi. W efekcie można unikać nowych wyzwań z obawy przed porażką. Można także odczuwać paraliżujący stres i strach, próbując przygotować się perfekcyjnie, co często prowadzi do wypalenia. Syndrom oszusta może pojawić się także na początku ścieżki duchowej. Dlaczego tak się może dziać? Porównywanie się z innymi oraz brak zaufania do swoich duchowych doświadczeń. To jest naprawdę częste zjawisko na początku rozwoju duchowego. Może się wydawać, że inni są bardziej zaawansowani, wiedzą więcej, mają głębsze doświadczenia i lepsze narzędzia. Ego może próbować sabotować nasze postępy w rozwoju, podsyłając myśli, na przykład: nie jesteś wystarczająco oświecona czy oświecony, lub inni są o wiele dalej niż ty. Oni są na wyższym poziomie świadomości. Powodem jest lęk ego przed zmianą. Proces duchowego przebudzenia często wymaga porzucenia starych przekonań i schematów, które były wygodne dla ego. Kiedy sama byłam na początku drogi rozwoju duchowego, wtedy wydawało mi się, że inni doskonale rozumieją jakieś praktyki, a ja czuję się w nich zagubiona. Wydawało mi się też, że nie mam jeszcze wystarczającej wiedzy, by pomagać innym. Zresztą, gdy mamy spotkania Zoom w naszej przestrzeni wielowymiarowego rozwoju źródło, w której są zarówno osoby, można powiedzieć, na początku drogi rozwoju duchowego, jak i będące w niej wiele lat, to gdy tak sobie rozmawiamy, to często słyszymy na przykład: ale wiecie, no bo ja podczas medytacji nie potrafię osiągnąć takich stanów jak inni, więc może robię coś źle. Na szczęście grupa w źródle jest bardzo wspierająca, więc od razu wyciągamy kogoś z tych błędnych przekonań. I a propos źródła, to jest platforma, dzięki której krok po kroku integrujesz kolejne aspekty swojego ja, by tworzyć życie z pełni swojego potencjału. Dodatkowo to też zamknięte forum oraz comiesięczne spotkania w gronie pięknych dusz, od których możesz się wiele nauczyć i połączyć we wspólnej przestrzeni. Dowiedz się więcej w linku pod tym nagraniem i dołącz do źródła. Ciekawe jest to, że syndrom oszusta ma szczególnie silny wpływ na rozwój duchowy. Myślę, że dzieje się tak, ponieważ obszar ten jest mocno związany właśnie z pracą nad poczuciem własnej wartości, wiarą w siebie i zaufaniem do wyższej siły. W efekcie syndrom oszusta może hamować duchowy wzrost poprzez chociażby blokady energetyczne. Kiedy wierzysz, że nie jesteś gotowa lub wystarczająco dobry do eksplorowania duchowości, twoje myśli i emocje
mogą tworzyć blokady energetyczne w ciele i polu energetycznym. Niska samoocena lub negatywne myśli na własny temat mogą ograniczyć przepływ energii w czakrach, zwłaszcza w czakrze splotu słonecznego, odpowiedzialnej za poczucie własnej mocy, i czakrze serca, związanej z miłością do siebie. Blokady w tych miejscach mogą powodować poczucie stagnacji, brak motywacji do medytacji czy praktyk duchowych, czy podejmowania wyzwań na ścieżce rozwoju duchowego. W duchowości często mówi się o akceptacji siebie i byciu w tu i teraz. Ale syndrom oszusta może prowadzić do ciągłego uczucia, że trzeba coś jeszcze naprawić albo coś jeszcze osiągnąć, zanim będziesz mogła czy mógł w pełni oddać się duchowym praktykom. I to może blokować proces wzrostu i utrudniać rozwój intuicji czy zdolności energetycznych. Rozwój duchowy w dużej mierze opiera się na słuchaniu wewnętrznego głosu i intuicji oraz prowadzenia przez wyższe ja. Syndrom oszusta może jednak podważać Twoją zdolność do zaufania samej sobie czy samemu sobie i prowadzić do wątpliwości wobec własnych odczuć. Osoby z syndromem oszusta często myślą: może mi się to tylko wydaje, albo to niemożliwe, żebym mogła czy mógł mieć takie wewnętrzne prowadzenie i czucie, albo inni mają prawdziwą intuicję, a ja to sobie na pewno tylko wymyślam. To powoduje, że przestajesz ufać swoim odczuciom, ignorujesz znaki od wszechświata czy przeczucia, które mogłyby ci pomóc. Syndrom oszusta sprawia, że zamiast słuchać siebie, zaczynasz szukać odpowiedzi na zewnątrz, w książkach, warsztatach, nauczycielach duchowych. Choć nauka od innych jest bardzo ważna, nie można na niej opierać całej swojej ścieżki. Brak wiary w intuicję i czucie własne ogranicza Twoją samodzielność i sprawia, że tracisz kontakt z własnym wnętrzem. Kolejną blokadą, czy też hamulcem wynikającym z syndromu oszusta jest unikanie dzielenia się wiedzą. Osoby doświadczające syndromu oszusta często obawiają się, że jeśli zaczną dzielić się swoimi duchowymi doświadczeniami, ktoś po prostu je zdemaskuje. Pojawia się lęk przed byciem ocenioną czy ocenionym jako niewystarczająco duchowa osoba lub osoba niekompetentna. To może sprawiać, że unikasz podejmowania działań, takich jak chociażby prowadzenie medytacji dla innych, nawet w małych gronach, organizowanie warsztatów czy też spotkań, dzielenie się swoimi doświadczeniami chociażby z 2 czy 3 osobami znajomych. Możesz też mieć przekonanie, że nie masz nic do zaoferowania. Możesz myśleć, że nie jestem jeszcze gotowy, by uczyć innych, bo przecież sam wciąż się uczę. Albo nie mam takich doświadczeń jak inni, więc kto mnie w ogóle będzie słuchał? I to blokuje przepływ wiedzy i energii, która mogłaby pomóc innym w ich własnej drodze. Syndrom oszusta może prowadzić też do wycofania się z różnego rodzaju grup duchowych, co dodatkowo osłabia poczucie przynależności i wsparcia. Możesz unikać spotkań medytacyjnych, warsztatów czy kręgów, bo myślisz, że nie pasujesz tutaj czy tam, bo wszyscy są na jakimś innym, lepszym poziomie od ciebie. Takie przekonania tworzą dystans między tobą a ludźmi, którzy mogliby cię wesprzeć w duchowej podróży. Poczucie, że jesteś niewystarczająca czy niewystarczający sprawia, że zaczynasz unikać rozmów na tematy duchowe, bo boisz się, że inni zauważą jakieś twoje braki. To może prowadzić do głębokiej izolacji, która ogranicza wzrost. I w końcu rozwój duchowy często przyspiesza, gdy dzielimy się doświadczeniami i uczymy od siebie nawzajem, prawda? Jak można przełamać te wszystkie bariery? Jeśli dorastałaś czy dorastałeś w środowisku, gdzie pochwały były rzadkie, a miłość warunkowa, mogło to sprawić, że utożsamiasz swoją wartość z sukcesami. Czas więc zacząć budować swoje poczucie wartości niezależnie od zewnętrznych ocen, czyli zacząć pracować nad własną samoakceptacją, na przykład poprzez afirmacje tożsamościowe. Codziennie rano i wieczorem możesz powtarzać na głos lub też pisać afirmacje, które wzmacniają Twoje poczucie własnej wartości. Na przykład: moja wartość jest niezależna od moich osiągnięć, czy też jestem wystarczająca dokładnie taka, jaka jestem. Ale możesz to robić także przez pracę z lustrem. Jak? Możesz choćby stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie głęboko w oczy w lustrze
i wypowiedzieć na głos afirmację. Na przykład: jestem godny miłości i sukcesu. Zauważ, jakie emocje się wtedy pojawiają i pozwól sobie przeżywać te emocje, aż totalnie się przetransformują. Jeśli w dzieciństwie nie czułaś się wystarczająco dobra lub byłeś porównywany do innych, to tu bardzo pomocna może być praca z wewnętrznym dzieckiem. Możesz na przykład napisać list do siebie jako dziecka, wspierając siebie, dając sobie miłość i zrozumienie, którego mogłaś i mogłeś nie otrzymać w przeszłości. Albo możesz spisać przekonania, które wyniosłaś i wyniosłeś z dzieciństwa, chociażby takie, że nie jestem wystarczająco dobra, a następnie stworzyć ich nowe wspierające wersje. Na przykład: mam w sobie ogromną wartość i talent. O medytacji nie będę tu za dużo mówić, bo jest to jedno przecież z podstawowych narzędzi w rozwoju duchowym. Jeśli w dzieciństwie często słyszałaś i słyszałeś, że twoje odczucia są niewłaściwe lub ignorowano twoje potrzeby, mogłaś zatracić kontakt z własną intuicją. Odbudowanie tego zaufania do siebie jest kluczowe. Może ci w tym pomóc choćby dziennik intuicji, w którym każdego dnia zapisujesz sytuacje, w których intuicja ci podpowiadała coś bardzo ważnego. Nawet jeśli były to drobne sygnały. Na przykład: czułam, że powinnam jechać inną drogą i rzeczywiście uniknęłam korków. Możesz też zacząć bawić się w grę pod tytułem Intuicyjne wybory, zaczynając od prostych decyzji, jak wybór książki do czytania, koloru ubrania, posiłku, kierując się wyłącznie pierwszym impulsem, bez nadmiernego analizowania. Jeśli boisz się tego zdemaskowania i unikasz pokazywania swojej wiedzy, ważne jest, aby przełamać ten wzorzec poprzez stopniowe działanie. Na początek podziel się swoją wiedzą z jedną zaufaną osobą. Następnie napisz krótką myśl lub refleksję i opublikuj ją gdzieś tam w swoich mediach społecznościowych. Stopniowo zwiększaj skalę i na przykład wystąp w jakiejś małej grupie, poprowadź jakieś warsztaty albo po prostu podziel się swoją historią. Wiele osób zmagających się z syndromem oszusta unika wspólnot, bo obawia się, że zostanie oceniona. Tymczasem otaczanie się ludźmi o podobnych wartościach może pomóc ci uwierzyć w siebie. Dlatego znajdź grupę wsparcia. Dołącz do społeczności osób rozwijających się duchowo, takich grup mastermind, kursów lub spotkań online, gdzie możesz dzielić się swoimi doświadczeniami. Właśnie takim miejscem jest źródło, gdzie serdecznie cię zapraszam. Znajdź osobę, która jest dla ciebie inspiracją i nawiąż z nią kontakt. Obserwowanie kogoś, kto również miał wątpliwości, ale przez nie przeszedł, może być bardzo wspierające. Umów się też z bliską osobą, że raz w tygodniu będziecie dzielić się swoimi sukcesami, nawet tymi małymi, bez umniejszania ich wartości. Syndrom oszusta jest reakcją na sytuacje, które stawiają nas przed nowymi wymaganiami lub podważają nasze dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa. Pojawia się, gdy zaczynamy wątpić w siebie i swoje możliwości, zarówno w kontekście zawodowym, osobistym, jak i duchowym. Zrozumienie, że te wątpliwości są naturalną częścią procesu wzrostu, może pomóc nam lepiej sobie z nimi poradzić. Praca z syndromem oszusta, zarówno w kontekście psychologicznym, jak i duchowym, pozwala stopniowo uwalniać się od ograniczających przekonań i wzmacniać poczucie własnej wartości. Daj znać, jak to wygląda u ciebie. Czy doświadczyłaś tego syndromu, a może właśnie go doświadczasz? I którą z praktyk zaproponowanych dziś wypróbujesz, aby syndrom oszusta nie blokował twojego wzrostu w żadnej ze sfer życiowych? Bardzo ci dziękuję, że byłaś i byłeś dziś ze mną i zapraszam cię też do odcinka o tym, jak okradasz się z wewnętrznej mocy, który może być dobrym uzupełnieniem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.